Cześć, siema, Tomek z tej strony. Dostaję od Was bardzo dużo pytań, jak zacząć nurkować. W tym filmie opowiem Wam więc, jak zaczęła się moja przygoda z nurkowaniem. Okej, nurkowanie jest to jednak sport ekstremalny. No i logika nakazuje, żebyśmy po prostu robili to bezpiecznie. Żeby robić to bezpiecznie, powinniśmy skończyć podstawowy kurs nurkowania. I ja też tak zrobiłem. Zdecydowanie odradzam jakieś takie nurkowanie na własną rękę, bo brak podstawowych umiejętności i wiedzy naprawdę może skończyć się źle. Możemy sami sobie zrobić krzywdę. Ile trwa taki kurs? Ile kosztuje i co się na nim robi? Średni koszt takiego kursu w Polsce to pomiędzy 1500 a 1700 zł. I jest kilka organizacji nurkowych, w których takie kursy możemy zrobić. Ale tak naprawdę ważniejsze jest, aby trafić na dobrego instruktora, no i dobrą szkołę. Ja za swój kurs zapłaciłem 1550 zł już z wydaniem certyfikatu. Wybrałem organizację SSI. Kurs trwał miesiąc i był robiony w grupie dwuosobowej. A czy każdy może zacząć nurkować? I czy są jakieś wymagania? Każda z organizacji ma trochę inne standardy i wymagania, ale można je w skrócie zebrać w jeden mianownik. Wiek pomiędzy 12 a 15 lat, czyli nawet nie trzeba być pełnoletnim. Umiejętność przepłynięcia 200 metrów dowolnym stylem w dowolnym czasie. No i zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do nurkowania. Jak widać, nie trzeba być wcale komandosem, żeby zacząć nurkować. Kurs zaczął się od teorii podzielonej na dwa etapy. Pierwszy etap – nauka online. Siedziałem przy komputerze, czytałem instrukcje, wykonywałem ćwiczenia, oglądałem filmiki, no i rozwiązywałem testy. Potem przyszedł czas na drugi etap teorii. Teoria, ale tym razem już w ławce. Chodziłem normalnie na wykłady, uczyłem się, zdałem egzamin końcowy. I jeszcze taka wskazówka ode mnie. Część organizacji nurkowych, np. SSI, daje darmowy dostęp do połowy kursu teoretycznego online. Wystarczy wejść na ich stronę i założyć konto. Możecie tam zobaczyć, jak taki kurs wygląda. I przyszedł czas na praktykę. Pojechaliśmy kilka razy nad jezioro i tam robiliśmy ćwiczenia i nurkowania. Wiem też, że niektóre szkoły robią ćwiczenia po prostu na basenie. No ale na basenie mamy warunki idealne. Z kolei nad jeziorem są takie, jakie będziemy mieli naprawdę tutaj w Polsce, gdy już skończymy kurs. Woda ma swoją przejrzystość, swoją temperaturę. Szykujemy sprzęt, przebieramy się na powietrzu. Wydaje mi się po prostu, że jest bardziej realnie, no ale też trudniej. Pamiętam, że na jednym z nurkowań widoczność była tak zła, że żeby widzieć mojego instruktora, musiałem być z nim maska w maskę. Szkoła dała mi na czas trwania kursu większość potrzebnego sprzętu, ale sam też musiałem kupić kilka podstawowych rzeczy. Płetwy, maskę i rurkę oraz buty do wody. Praktyczna część kursu wyglądała tak, że pokazano nam sprzęt, jak działa, jak go używać, jak go ubrać, a potem uczono takich podstawowych rzeczy jak pływanie w płetwach czy oddychanie sprężonym powietrzem z butli pod wodą. Następnie uczono nas różnych sytuacji awaryjnych pod wodą, na przykład co zrobić, gdy zabraknie nam powietrza, jak się wynurzyć, albo nie wiem, na przykład jak kolega płynąc przed nami uderzy nas płetwą w głowę i spadnie nam maska. Potem po tych wszystkich zasadach podstawowych bezpieczeństwa po prostu zaczęliśmy już nurkować. Część z Was też pytała mnie o tak zwany hookah system, czyli kompresor do nurkowania, ponieważ widzieliście go na jednym z moich filmów. Uważam, że żeby z niego korzystać, również powinniście zrobić kurs nurkowania, bo bez tego naprawdę nie macie pojęcia, co robicie. Czy wiedzieliście na przykład, że w nurkowaniu istnieje takie niebezpieczeństwo jak uraz ciśnieniowy płuc, oczu czy uszu? Przykład. Nurek schodzi na 10 metrów głębokości, bierze oddech z powietrza z butli i wynurza się na wstrzymanym oddechu z tym powietrzem w płucach na powierzchnię. Następuje wtedy właśnie barotrauma płuc, czyli przebicie, rozerwanie, pęknięcie płuc. Nurkując samemu bez podstawowej wiedzy i umiejętności
prostu takich rzeczy nie będziecie umieć i zrobicie sobie prędzej czy później krzywdę. Nawet na niewielkich głębokościach 2, 3, 4, 5 metrów. Uraz ciśnieniowy uszu. Im głębiej schodzicie, woda napiera na wasze bębenki. Musicie wiedzieć, jak wyrównać ciśnienie w uszach. Tak samo w masce i oczach. Naprawdę nie nurkujcie bez podstawowych zasad, bez podstawowej wiedzy. Po skończeniu takiego kursu mogę nurkować do 18 metrów głębokości i powiem wam szczerze, że robiłem ten kurs z myślą o nurkowaniu i poszukiwaniu skarbów. Za pomocą oczywiście wykrywacza metalu, tak jak to robiłem wcześniej, czyli chciałem iść na kąpieliska i szukać tam kasy, złota, biżuterii. To, co robiłem wcześniej. No ale po skończeniu tego kursu i zaczęciu nurkowania wszystko mi się w głowie zmieniło. Naprawdę jest to teraz tylko jedna z rzeczy, które chcę robić. Kurs podstawowy to tak naprawdę dopiero początek. Później można iść w różnych kierunkach, robić różne specjalistyczne kursy i zajmować się różnymi rzeczami. Na przykład jeden nurek będzie chciał nurkować bardzo głęboko, z kolei inny będzie chciał poszukiwać i eksplorować wraki, a jeszcze trzeci będzie zachwycony pięknem świata podwodnego, będzie uwielbiał patrzeć na ryby, rafę i roślinność podwodną. I do wszystkich tych rzeczy są specjalistyczne, osobne kursy i inny sprzęt. Przyznam wam się też, że całkiem niedawno, jeszcze kilka lat temu, to ja się bałem wody. Dla mnie to była ciemna, brunatna, obrzydliwa masa, głęboka i kojarzyła mi się tylko z niebezpieczeństwem. A teraz to po prostu jest całkowicie inaczej. Z chęcią bym zanurkował w każdym, nawet najmniejszym jeziorze, bajorze i zobaczył, co tam na dnie jest. Po prostu pociąga mnie to nieznane, wszystko, co mogę tam w tej głębi zobaczyć. Tam najprawdopodobniej nigdy nikogo nie było, albo było bardzo niewielu ludzi przede mną i to jest właśnie to. To jest to, co pobudza wyobraźnię. Wielu nurków nawet porównuje nurkowanie do eksploracji kosmosu, bo jest parę podobnych czynników. Głębia, ciemność, nieznane. Naprawdę jest tutaj jakiś tam wspólny mianownik. Nie wiem, czy wiecie, ale astronauci ćwiczą w basenach nurkowych, ponieważ przepływanie i nurkowanie w wodzie z neutralną pływalnością, czyli tak zwane zawiśnięcie w toni, jest to jedno z najbardziej podobnych doświadczeń, jakie można przypisać do przebywania w zerowej grawitacji. Dla nich to jest taki trening i dla mnie to po prostu rozwala całkowicie system. Nieważne, jaką macie motywację do nurkowania i co chcecie robić nurkując, jedno jest pewne: zmieni to wasze dotychczasowe życie. Ok, jeżeli podobał wam się ten filmik, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć!